Dziadkowi kazał pod topolą klęknąć i się przeżegnać, a on z pistoletu maszynowego przeżegnał dziadka, a więc rozwalił mu głowę i piersi z góry na dół i w poprzek. Była taka zasada przez Niemców ustanowiona, że każda wieś daje kontyngent. Oczywiście w naszej wsi bogaci, a tam przeważnie Ukraińcy, bogaci, no nie chcieli dawać tego kontyngentu. W różny sposób unikali. No tym biednym, co tam kto mógł, to dawał, ale nie było za bardzo co dawać. Ci Niemcy przyjechali po prostu wziąć to, co uważali, że należy, a przede wszystkim bydło. I ten moment był decydujący dla moich braci. Tego dnia wieś została otoczona przez SS Galicję. Przeważnie na naszych terenach to nie było SS-manów tych typowych niemieckich, tylko dowódcy byli Niemcami, natomiast pozostali to z tych miejscowych Ukraińców, Litwinów czy tam innych się po prostu tworzyli. Po otoczeniu wsi to jeszcze trzeba wspomnieć, że był karabin ze snajperem na wieży cerkiewnej. No, cerkiew jest oddalona od wsi jakieś 500 metrów. Rano, bo nie bardzo wcześnie, przyjechali, otoczyli wieś. Mój brat młodszy, Tadeusz, robił klatkę dla królików, ale robił to w oborze, gdzie stała krowa. Jak otworzył drzwi, no to krowa wybiegła i pobiegła na pastwisko. Oczywiście brat pobiegł za nią, może chciał zawrócić. No, ale pobiegł w każdym razie. Krowa została zastrzelona już tam na skrzyżowaniu, jak na pastwisko miała biec. No, a brat dobiegł wprawdzie, ale komendant Blum zawołał go do siebie, komia, no i zaczął go tłuc na hają. Bił go mocno i bił go długo. Mamie zdążyli donieść, że twojego syna komendant bije. No więc mama pobiegła ratować, ale po przebiegnięciu może 600-700 metrów do końca wsi dobiegła. I tam Ukraińcy zatrzymali ją, powiedzieli, że nie puścimy, bo zabije ciebie i zabije syna. Blum, jak zobaczył, że jest jakieś zbiorowisko i że trzymają, domyślił się, że matka, albo może zapytał, czy to twoja matka. To ten mógł potwierdzić, bo już się uczył języka niemieckiego. Tak się domyślam tylko, że widok tych osób zgromadzonych tam i tej rozpaczającej kobiety, to pewnie to jest matka. I trzeba pokazać, kim on jest i co może uczynić. Krzyknął do brata "Los nach Hause", czyli marsz do domu. Wyjął pistolet i strzelił mu w tył głowy i kula nosem wyleciała. Upadł. Oczywiście mama zemdlała. Mamę przynieśli do domu. Mama się w domu ocuciła już, ale prawdopodobnie tam już leżał drugi syn. Drugi syn, Kazimierz,
był przekonany, że Niemcy robią obławę na robotników, na wywózkę do Niemiec. No i tam z dziewczyną, Ukrainką, sąsiadką, nie wiem, czy może sympatyzował, miał 17 lat. To już był spory chłopak. I oni obydwoje, i wypuścił z obory jeszcze jałóweczkę, taką 2-letnią, i razem pomalutku popasali tą jałóweczkę w kierunku lasu, a las to też tam z kilometr od wioski. I no, przekroczyli połowę tej trasy i tam brat został zastrzelony. I teraz, kto zastrzelił? To jest pytanie, czy ten, który na cerkiewnej wieży siedział i z karabinu zastrzelił, bo kulę dostał w prawy bok i kula wyszła mu tutaj rozerwała się pod lewym bokiem i w związku z tym był potężny krwotok. To by wskazywało, że może snajper, bo akurat byłby odwrócony jak gdyby szedł dróżką, to byłby odwrócony tym ramieniem do snajpera. Ale jak słyszałem opowieści dziewczyny, która z nim szła, to ona powiedziała, że ona nic nie wie na ten temat, bo spotkali tam patrol niemiecki. I patrol ich zatrzymał. Ponieważ ona Ukrainka, on Polak, być może, że tam był w patrolu SS-man pochodzenia ukraińskiego, a wiadomo, że Polak z Ukrainką już nie mógł spacerować, bo to było zakazane w tamtym czasie. Ona mówi, że otrzymała cios kolbą w głowę i straciła przytomność. I nie wie, jak ten brat zginął. Czy go kula trafiła stamtąd, czy po prostu może rzucił się na ratunek, może co i po prostu drugi strzelił mu, tak jak strzelił. Natomiast widziała to sąsiadka nasza, Ukrainka. Trzęsła nawóz, obornik rękoma, bo tak wypadało, skoro tu strzelanina i tak dalej, nie wiedziała, o co chodzi. No ale chciała pomóc temu chłopakowi, chociaż zatamować krew. To ci z patrolu powiedzieli, 1 krok w jego kierunku i ciebie nie ma. Zabijemy. Tak opowiadała moim rodzicom. No i w ten sposób zginął brat Kazik. Ja byłem wtedy w domu, jak oni przywieźli. Ja tylko pamiętam najbardziej lament mojej mamy. Jak już bracia leżeli na podwórku, to przyszło 2 SS-manów po tą żywność, po zaopatrzenie. Widzieli 2 trupy, ale zabrali tą jałówkę, przy której zginął brat Kazimierz. Zabrali też mamę na furmankę razem z tą jałóweczką, no i wielu jeszcze innych ze wsi. I taki transport przez nich zorganizowany był wieziony do Włodawy. Ale w połowie drogi moja mama została jakby uwolniona. A może powiem
więcej na ten temat, bo razem z mamą między innymi zabrali dziadka cerkiewnego, który usługiwał w cerkwi. Dziadek mieszkał tylko z wnuczką o imieniu Tę SS-man chciał zgwałcić, ale że to była krępa dziewczyna, dobrze zbudowana, no to wsadziła mu 2 palce w oczy i on po prostu z tego bólu przerwał ten atak na nią i ona uciekła do dziadka, powiedziała co i jak. Dziadek, żeby udobruchać tego Niemca, poprosił do domu sołtysa i popa, postawił litr chyba wódki, jej kazał usmażyć jajek, bo to było najprościej i najszybciej. I w ten sposób chcieli ułagodzić tą sprawę w jakiś sposób, a tego Niemca, czy tego SS-mana, bo nie wiem, czy to był Niemiec, czy powiedzmy jakiejś innej narodowości. Otóż on po napiciu się i zjedzeniu powiedział: ktoś z nas musi ponieść konsekwencje, bo ja tego nie mogę przeżyć. Albo ja zginę, albo ty, albo dziadek. I zabrał dziadka. W połowie drogi, na skrzyżowaniu z Adamkami, oczywiście jadąc do Włodawy, rośnie stara, bardzo o dużej objętości topola. Dziadkowi kazał pod topolą klęknąć i się przeżegnać, a on z pistoletu maszynowego przeżegnał dziadka, a więc rozwalił mu głowę i piersi z góry na dół i w poprzek. Także mózg, czaszkę to zbierali do woreczka ludzie tam przy tym. Tak był zdruzgotany. Natomiast w tym czasie, kiedy ten strzelał do dziadka, to ten, który zabrał mamę, odwiązał od kłonicy tą jałóweczkę i strzelił z karabinu. Jałóweczka się przestraszyła i uciekła do lasu. On powiedział do mamy, że po niemiecku, żeby biegła za tą cygę, czyli za tą kozą. I mama pobiegła. I oczywiście razem z tą jałóweczką przybyli. Ojciec razem tam z niewielką grupą Ukraińców, Ukrainek przede wszystkim i Polaków, którzy tam byli, bo Polacy robili trumny na przykład tym chłopcom. I ojciec, to co zapamiętałem, to słonko świeciło, groby gotowe, trumny przy grobach i ci, którzy grzebali, to byli miejscowi Polacy. Już pytali, kiedy złożyć ciała. Nie mogę mówić. A ojciec powiedział tak: jeszcze chwilę. Jeszcze słoneczko świeci im.